Cześć, dzień dobry. Mam na imię Kaśka i dziś chciałabym zaprosić Was na spacer po Wrocławiu. Ale nie jestem dziś sama, bo ze mną jest... Mateusz Kusznierewicz. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie i razem z Kasią zapraszamy Was na wspólny poranny spacer, nasz Power Walk. Jesteś gotowa? Tak jest. No to fajnie. To Zapraszamy. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. A Ty? No również, w ogóle uwielbiam Wrocław, cieszę się, że się tutaj spotykamy. Na co dzień mieszkam nad morzem, ale jakbym miał wybrać drugie miasto, gdzie bym miał mieszkać w Polsce, podkreślam w Polsce, to byłby Wrocław. A Ty stąd pochodzisz, tak? Tutaj mieszkasz? Tak, tutaj mieszkam, ale gdybym mogła wybrać moje pierwsze miasto, to byłoby to miasto nad morzem. A proszę, no widzisz, no to zapraszam. Moi drodzy, pytanie na początek. Jak myślicie, czy można zaplanować szczęście, dobre samopoczucie, a może użyjmy takiego słowa dobrostan? Jak myślicie? Można? Kasiu? No właśnie myślę, że odpowiedź na to pytanie znajdziecie po naszym dzisiejszym odcinku. No i właśnie, to jest tak przedsmak tak naprawdę tego, o czym dzisiaj porozmawiamy i czego się dzisiaj dowiemy. Od Ciebie, Kasiu, możesz powiedzieć, czym się na co dzień zajmujesz i w czym się specjalizujesz? Jasne. Jestem psychologiem i terapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia i codziennie zajmuję się praktycznie i klinicznie budowaniem takiego szeroko pojętego dobrostanu z moimi pacjentami i klientami. Super, pięknie. No to już wiecie, dlaczego będziemy mówić o dobrostanie. Dobrostan w ogóle jest nam bardzo bliski na Powerwalkach, bo jest związany bezpośrednio ze zdrowiem. Zdrowiem chyba głównie psychicznym, ale przecież też i fizycznym. Jak najbardziej. I tutaj od razu też nawiążę do tego, czym się zajmuje nasz partner, a mianowicie firma Benefit System stworzyła platformę MultiLife i MultiLife jest partnerem Powerwalków i na MultiLife jest mnóstwo bardzo ciekawych treści, wskazówek, kursów, wiedzy na temat dobrostanu, a my to promujemy, więc też o tym wspominamy. Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że Multiscore to bardzo fajne narzędzie, na którym możecie sobie zmierzyć swój dobrostan w bardzo prosty i przystępny sposób. I to jest, co jest ciekawe, to ujmuje tam dobrostan na wielu wymiarach, czyli nie jest to tak, że dobrostan jest jednym, jednolitym konceptem, tylko składa się z mniejszych rzeczy. I powiedziałeś przed chwilą, że on dotyczy głównie zdrowia psychicznego, ale też fizycznego i właściwie to fajnie pokazuje właśnie Multiscore, dlatego że tam możemy sobie sprawdzić nasz dobrostan na tych wymiarach. Multiscore jest ogólnie dostępny, polecamy Wam. Tutaj na dole w opisie znajdziecie link do badania swojego dobrostanu. Każdy może to zrobić, ja już zrobiłem. Ty też zrobiłeś? Tak, oczywiście i to w dzień premiery chyba. No proszę, jesteś na bieżąco. Na pewno tutaj cały zespół w MultiLife'u będzie zachwycony. I no właśnie, poczekaj, to może zaczniemy od tego, żeby wytłumaczyć i wyjaśnić definicję dobrostanu. Możesz to powiedzieć ze swojej perspektywy, no bo jesteś mocno w temacie. Ciekaw jestem Twojej opinii, Twojego zdania, Twojej wiedzy. Pewnie, ale najpierw zadam Ci zagadkę. No. Powiedz mi, czy myślisz, że dobrostan to stan? Czy dobrostan jest stanem? Jak myślisz? Słowo, czy tam część dobrostanu jako nazwy obejmuje stan, więc można by powiedzieć, że tak. Ale wiesz co, no teraz dałaś mi do myślenia, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Dobrostan, stan naszego umysłu, naszego ciała, naszego zdrowia? Powiedziałbym, że tak. A jak jest naprawdę? No właśnie z perspektywy takiej naukowej czy akademickiej dobrostan stanem nie jest, bo nie jest to coś, co możemy osiągnąć i już mieć i być w jakimś stanie i już, tylko to jest coś, co budujemy i czego doświadczamy i jest bardziej wymiarem właśnie i my po tym wymiarze się poruszamy, doświadczając tego dobrostanu. Czyli nie jest tak, że dobrostan sobie możemy zapewnić i już mieć, tylko bardziej musimy aktywnie i świadomie do niego dążyć i go tworzyć i dzięki temu go doświadczamy. No okej, dobrze. No a nie będę z tym polemizował ani dyskutował, bo nie jestem naukowcem, jestem bardziej praktykiem. Ja przede wszystkim dbam o swój dobrostan. Staram się go utrzymać na wysokim poziomie we wszystkich obszarach, które znam, ale to za chwilę i zaraz porozmawiamy też o czym? O tym, jak zaplanować, czy można w ogóle zaplanować dobrostan, ale jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy definicji dobrostanu. Jak można zdefiniować ten, no nie stan, jak to powiedziałeś, tylko
No. No właśnie jest bardzo dużo różnych definicji, ale mi szczególnie bliska jest taka definicja integrująca, która mówi, że dobrostan jest zadowoleniem z naszego życia, poczuciem zadowolenia z naszego życia, Tak. który jest taką kombinacją subiektywnego, dobrego samopoczucia, ale i uwaga, przekonania, że funkcjonujemy efektywnie. Czyli skutecznie masz na myśli Tak. to, że jeżeli już jakieś działania podejmujemy, no to one przynoszą jakiś rezultat, a nie tylko o tym gadamy, nie tylko tego chcemy, a nadal zostaje to tam daleko na horyzoncie, tak? Dokładnie, czyli tutaj to poczucie naszej sprawczości, tego, że robimy coś, co robi realną różnicę, tego, że stawiamy sobie i osiągamy jakieś małe cele, to również buduje nasz dobrostan. Dlatego przy budowaniu dobrostanu warto jest się skupić na tym, żeby rzeczywiście mieć takie poczucie, że my na niego możemy wpływać i my realnie kształtujemy nasz dobrostan. W ten sposób, okej. No dobrze, no to skoro już mamy, że tak powiem, to poukładane, to teraz powiedz, czy można, a jeżeli tak, to w jaki sposób zaplanować swój dobrostan? No właśnie, jeśli chodzi o zaplanowanie tego poczucia czy doświadczenia dobrostanu, no to jest to ciężkie, bo czy możemy sobie zaplanować szczęście, czy mogę sobie zaplanować, że dziś będę szczęśliwa, ale mogę zacząć do tego dążyć, czyli mogę robić takie rzeczy, które mnie ku temu szczęściu prowadzą. Dobrostan jako taki nie jest szczęściem, ale również jest właśnie doświadczeniem i możemy robić takie rzeczy, które nas do niego zbliżają, czyli możemy zaplanować sobie konkretne działania i konkretne aktywności, które będą nas przybliżać do doświadczania tego dobrostanu. Dobrze, no i w jaki sposób w takim razie? Możemy sobie wpisać to do kalendarza? No właśnie, wydaje się to bardzo zabawne, prawda? To ja sobie od jutra będę planować swój dobrostan w kalendarzu, ale tak naprawdę jakbyśmy się teraz przyjrzeli temu, w jakiej my kondycji też społecznie jesteśmy, to możemy zauważyć, że my jesteśmy tak pochłonięci tym tempem życia, cyfrowymi mediami, które nas otaczają, technologią, która nas pochłania, że często niestety zapominamy o tym, żeby robić te podstawowe rzeczy, które budują nasz dobrostan. I zobacz, Mateusz, co ty masz najczęściej w swoim kalendarzu wpisane? Jakie to są rzeczy? No rzeczy do zrobienia. No dobra, a jakie to są rzeczy do zrobienia? No, przygotowanie prezentacji, odpowiedź na korespondencję, spotkanie biznesowe, zaprojektowanie nowych żagli, pójście na spacer, powerwalk z Tobą, bardzo przyjemne, miło, Mi dziękuję. również, dziękuję. To są, że tak powiem, zadania, ale uwaga, od niedawna, może skręcimy sobie tutaj w lewo. Pewnie. Taka mała uliczka na rynku wrocławskim. Halo, echo. O, echo jest, Echo. rzeczywiście. Super, fajnie. Dawno tego nie robiłem, jakieś 30 lat. Ale wiesz co, niedawno sobie zacząłem wpisywać do kalendarza godzinę, o której idę spać. Super. Uwaga, to jest w ogóle dla mnie coś zupełnie nowego, bo zawsze dbam o sen, ale ja mówię, po prostu tylko pamiętałem, czułem i wiem, jak to działa. A druga rzecz, zacząłem sobie wpisywać czas, kiedy chcę się zrelaksować Wspaniale. i odpocząć. No właśnie, to zobacz, Mateusz, ty jesteś żywym przykładem właśnie tego, jak można sobie zaplanować dobrostan, a właściwie te rzeczy, które nas do niego doprowadzą. No bo to, co ty teraz prezentujesz, to jest super przykład. Natomiast możemy sobie zadać pytanie, właściwie każdy z nas może teraz się zastanowić, czy ja mam w swoim kalendarzu jakieś dobrostanowe interwencje, czy ja dbam o to, co mnie wspiera, co mnie karmi, co mnie do tego dobrostanu prowadzi. Poczekaj, Kasiu, to teraz mam pytanie do wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. Zadajcie sobie to pytanie, znaczy ja zadaję to pytanie. Czy macie wpisane w swoim kalendarzu jakiekolwiek, chociaż jedną w tym tygodniu pozycję, która by wpłynęła na wasz dobrostan? Zastanówcie się teraz. Dajmy im Super chwilę. zadanie domowe. Co nie? Dajmy im teraz chwilę, Jasne. niech pomyślą. Myślcie. Za jakieś 10 sekund wrócimy do was. Okej. No to już była taka dobrostanowa chwila na przykład, czyli regulacja wzbudzenia, czas na oddech, chwila pauzy. Także my się teraz trochę zrelaksowaliśmy i zadbaliśmy o swój dobrostan. A jak tam u Was? No właśnie, ciekaw jestem, co byście teraz powiedzieli,
a może napiszecie w komentarzu, oczywiście już po dzisiejszym spacerze, czy coś takiego faktycznie macie wpisane do kalendarza. To jest bardzo ciekawe pytanie. Nigdy go nie zadaliśmy wcześniej na Powerwalku, a uważam, że ono jest w ogóle kluczowe w tym, co robimy. Jeżeli by czegoś takiego nie było, jeżeli byśmy nie mieli tego nawyku, zdrowego, myślę, nawyku planowania czasu na dobrostan, to może właśnie powinniśmy zacząć to robić po dzisiejszym spacerze. Tak, zdecydowanie zachęcam Was do tego, żebyście prześledzili swoje kalendarze i sprawdzili, co tam się dzieje w nich od poniedziałku. Dlatego, że akurat mamy też początek roku, to dobry czas na to, żeby się zastanowić właściwie, jak funkcjonuje i zamiast planować sobie nowe jakieś działania, które sprawią, że nowy rok i nowa ja i nowy Ty, to zastanowić się realnie nad tym, co się dzieje tu i teraz w moim życiu i co z tego rzeczywiście mnie wspiera, a co się dzieje zupełnie nieświadomie. Dlatego, że zobacz, Mateusz, my możemy wpaść w taką pułapkę, że dużo rzeczy, które się dzieją się trochę nieintencjonalnie. Masz tak czasem, że na przykład chcesz sprawdzić maila w telefonie i nagle się okazuje, że pół godziny scrollujesz social media i nie wiesz, kiedy ten czas Ci przeciekł przez palce? Już nie. Już nie, ale wiem, o co chodzi, wiem, o co pytasz i wyobrażam sobie, ile osób tak ma, bo ja kiedyś tak miałem. Ja w ogóle zmieniłem teraz swój sposób działania. Zawsze, kiedykolwiek coś robię takiego, to mam kartkę obok położoną i długopis i jeżeli wpadnę na jakiś pomysł, żeby scrollować social media, co mi się już całe szczęście nie zdarza, to nie robię tego, tylko zapisuję sobie, żeby to zrobić, a nadal kontynuuję na przykład odpowiadanie na maili, które, uwaga, co ciekawe, to powiem Wam, co ostatnio zacząłem robić. Robię sprinty, nie maraton, tylko sprint 15-20 minutowy. Ustawiam sobie timer i przez te 15 minut odpisuję na jak najwięcej ilość maili i kończę i już nie dotykam tematu. Świetnie, to jest super. Ja z kolei mam na przykład notes elektroniczny, który jest taki jak papier i nie ma tam żadnych podłączeń do mediów ani internetu. Nie wyskakują Ci żadne powiadomienia. Dokładnie. I rzeczywiście jest też tak, że jak mam jakiś pomysł albo chcę sobie coś zanotować, to sięgam po ten notes, bo ja z kolei rzeczywiście mam taką tendencję, żeby odpływać w świat internetu i mi się wciąż niestety zdarza, że chcę na przykład napisać SMS-a i nagle kończę na Instagramie i pół godziny minęło. A to pół godziny rzeczywiście można przeznaczyć na coś dobrego. I teraz, czy można sobie to zaplanować w kalendarzu i jak to zrobić? No przede wszystkim warto sobie usiąść i można sobie usiąść albo z kalendarzem, nie wiem, Google, albo właśnie z jakimś kalendarzem papierowym i zastanowić się, co ja dla siebie danego dnia mogę zrobić i zarezerwować sobie na to czas. Tak, żeby to nie było taka narracja wewnętrzna, że zrobię to w międzyczasie, bo tak zwany międzyczas nie istnieje. O, to ciekawe. Możesz pociągnąć dalej ten temat, bo to wzbudziłaś moje zainteresowanie. Jak to międzyczas nie istnieje? No bo to jest taki trochę skrót myślowy, który nas zaprasza do tego, żebyśmy tak luźno podeszli do tematu. Czyli są takie rzeczy, które możemy zrobić w tym samym czasie. Jak na przykład iść i rozmawiać z Tobą. Mogę sobie zaplanować, że idę na spacer i do kogoś zadzwonię. I zrobię to w tym samym czasie. Ale jeśli myślę sobie, że jutro mam do zrobienia to i to, a w międzyczasie gdzieś odpocznę i w międzyczasie gdzieś się zrelaksuję i w międzyczasie na przykład będę trochę medytował, to tak naprawdę jeśli chcę to zrobić w trakcie, w tym samym czasie, kiedy robię inne czynności, to mi się po prostu nie uda. I samo nazwanie tego inaczej, to już może być taki mały game changer. No proszę. Czyli co, uważasz, że jeżeli mamy już coś odciąć, odrzucić z naszego, nie wiem, planu działania i tego, co mamy do zrobienia, to są właśnie te momenty, kiedy możemy coś zrobić dobrego dla swojego dobrostanu? Myślę, że to jako pierwsze schodzi z listy naszych rzeczy. Absolutnie, jestem tego pewna i nie tylko ze swojego doświadczenia, ale też rozmów z moimi właśnie pacjentami czy klientami. Widzę, że jeżeli dzień jest wypełniony obowiązkami, to najłatwiej jest nam zrezygnować z czego? Z siebie. I z czego? Z przyjemności. A że relaks, regeneracja często jest związana nieodzownie z poczuciem przyjemności, to my to odcinamy. A wiesz też dlaczego? Dlaczego? Bo nam się wydaje, że regeneracja jest opcjonalna. O,
mówisz, opcjonalna, czyli że nie do końca potrzebna, nie jest na liście priorytetów? Że nie jest na liście priorytetów. Zobacz, ty jesteś sportowcem, masz w tym doskonałe doświadczenie, więc ty pewnie to czujesz i rozumiesz, że po każdym treningu, po mobilizacji mięśni, czy mózgu, czy umysłu, trzeba przeznaczyć czas na regenerację. Po to, żeby jutro znów być gotowym na tą mobilizację. Bez dwóch zdań. To No w ogóle właśnie. podstawa, to daleko nie patrząc, odbywa się teraz turniej tenisowy Australian Open w dalekiej Australii. W Melbourne. Ja tam, może nie jestem wielkim fanem tenisa, ale śledzę tych najlepszych zawodników. Oczywiście kibicuję i Hubiemu, i Magdzie, i Idze, i innym, ale dużo można się nauczyć od fantastycznych zawodników. Jednym z nich jest Nowak Djokovic, Serb, który wygrał mnóstwo tytułów, wielkiego szlema, złoty medalista olimpijski z Igrzysk w Paryżu. I to, co całkiem niedawno po wygranym meczu z Alcarazem usłyszałem, to jest to, że dla niego w całym turnieju nie jest kluczowy trening, przygotowanie, pełna gotowość, tylko czas, w jakim może się zregenerować, ma czas ze swoim fizjologiem, nawodnić się, dostarczyć swojemu organizmowi odpowiednich mikroelementów, w odpowiednich oczywiście proporcjach, ale przede wszystkim zregenerować. On powiedział, że największym wyzwaniem dla każdego sportowca na tak wysokim poziomie, a zresztą nie ma co tutaj daleko sięgać, sport jest bardzo podobny do naszego życia i zawodowego, i biznesowego, to jest właśnie czas i organizacja i sfokusowanie się nie na treningu, a na odpoczynku. I powiedział, że wygrywają ci, którzy potrafią dobrze zarządzać swoim odpoczynkiem. Czyli poniekąd najlepiej radzą sobie ci, którzy planują swój dobrostan. Brawo. Ale tym zdaniem bym z chęcią zakończył ten power walk, ale jeszcze myślę, że możemy chwilę tutaj pociągnąć parę minut, bo chciałbym Cię jeszcze, Kasiu, zapytać o inne metody, które oprócz oczywiście planowania dobrostanu można w jakiś praktyczny sposób zastosować w naszym życiu. Wiem, że jesteś w tym temacie, wiem, że masz mnóstwo wiedzy i konkretnych metod. Podziel się jeszcze może jedną, dwiema z nami. Dobrze, to jeśli bym miała wybrać taką najważniejszą interwencję dobrostanową, czyli coś, co możemy zrobić, żeby sobie ten dobrostan świadomie budować, to byłoby dobre wyregulowanie się w rytmie okołodobowym. Na to mamy mnóstwo badań, które potwierdzają, że to, jak funkcjonujemy w rytmie okołodobowym, wpływa na nasz dobrostan i zdrowie psychofizyczne, ale uwaga, to się zaczyna od światła. I ja jestem w tym temacie wielką entuzjastką tak zwanego zarządzania światłem. I jakkolwiek egzotycznie to nie brzmi, to uwierzcie mi, że rzeczywiście możecie zapanować nad światłem i nad bodźcami świetlnymi, które do Was docierają w środku dnia. I pierwsza, najważniejsza wskazówka to jest to, sprawdźcie, w jakich warunkach funkcjonujecie na co dzień. Dlatego, że bardzo często nie zwracamy na to uwagi, słuchajcie, że my w pierwszej części dnia jesteśmy niedoświetleni. Niedoświetleni to znaczy, że spędzamy czas zazwyczaj jednak w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie liczba luksów, czyli tego bodźca świetlnego, który do nas dociera, jest zbyt mała. Co za tym idzie, niestety nie wysyłamy naszemu organizmowi takiego sygnału, że to jest moment, w którym nastał dzień, my potrzebujemy aktywności i dopiero za jakiś czas, za kilkanaście godzin zacznie się wytwarzać melatonina, która pomoże nam iść spać o czasie. Tylko spędzamy ten czas w takich niedoświetlonych pomieszczeniach. Później z kolei w drugiej części dnia robimy zupełnie odwrotnie. Czyli co? Zapalamy mocne sufitowe światło i przez to, słuchajcie, jesteśmy super pobudzeni. I nic dziwnego w tym, że o 22 nie chce nam się spać. Dlatego pierwszą rzeczą, którą bym zrobiła, jeśli nie miałabym tego jeszcze opanowanego, to zadbałabym o to, żeby warunki świetne w moim domu czy w pomieszczeniu, gdzie pracuję, były dobre. I jak to zrobić? Bardzo praktycznie. Można wziąć swojego smartfona i zainstalować sobie bezpłatną aplikację, na przykład światłomierz albo jakąś inną aplikację, która mierzy nam natężenie światła, skierować ekran w stronę tego światła, na które jesteśmy narażeni i sprawdzić, ile tam jest luksów. I możemy to zrobić bardzo praktycznie. I uwaga, jeśli w Waszym pomieszczeniu, gdzie pracujecie na co dzień i chcecie się skupić i skoncentrować, jest przynajmniej 500-700 luksów, to super. I tak trzymajcie. Ale kiedy słońce się chyli ku zachodowi i jest już coraz mniej tego naturalnego światła, to spróbujmy odzwierciedlić te warunki w domu.
To znaczy postarajmy się robić tak, żeby światło sufitowe zamieniać na biurkowe albo podłogowe. I można to zrobić w bardzo prosty sposób. Dziś nawet mam dla Was małą niespodziankę, bo przyniosłam taką oto lampeczkę, którą możecie włożyć do swoich kontaktów. Poczekaj, bo część osób ogląda nas na YouTubie i widzi tą lampeczkę, ale wiele osób słucha Masz nas rację, tylko dziękuję. i gratulujemy wszystkim tym, którzy korzystają ze Spotify'a i Apple'a. Dlaczego mówię gratulujemy? Ponieważ chcemy, żebyście szli też razem z nami i nie patrzyli w ekran, tylko słuchali przede wszystkim. Więc to, co trzymasz teraz w ręku, jakbyś mogła opisać swoimi słowami, Pewnie. proszę. Jest to mała lampka, którą podłącza się do kontaktu. Ponieważ w polskich domach najczęściej kontakty są na dole, to warto ją tam wpiąć. Ona się odpala na fotokomórkę i włącza się wtedy, kiedy jest ciemno w domu albo kiedy już jest mało światła, a jednocześnie jej natężenie jest takie, że nie bombarduje nas tym światłem. Jeśli macie dzieciaki, które na przykład w nocy stoją do toalety albo boją się w pełni ciemności, możecie skorzystać z takiego rozwiązania. Jest niskobudżetowe i możecie je kupić w każdym większym sklepie. I dzięki temu sprawić, że w Waszych domach popołudniami i wieczorami nie będzie za dużo światła. Także myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Zmierzyć sobie, sprawdzić i dopasować do pory dnia, tak żeby wieczorem już nie było więcej niż 10 luksów. Kasiu, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że po pierwsze przyjęłaś zaproszenie na dzisiejszy Power Walk, a po drugie, że to powiedziałaś. Bo uważam, że w ogóle jest to punkt wyjścia do naszego pomysłu na Power Walki. Nie wiem, czy wiesz, co stoi za w ogóle ideą Power Walków. Do czego my zachęcamy. Oczywiście idziemy po zdrowie, rozmawiamy dużo o tym, ale... Do tego, żeby nastawiać się na promienie słoneczne. Kiedy? Rano. W pierwszej godzinie od pobudki. To jest tak ważne dla naszego, to co powiedziałeś, cyklu okołodobowego, żeby dać sygnał naszemu organizmowi, a przede wszystkim mózgowi, do którego możemy dać ten sygnał tylko w jeden i jedyny sposób. Przez nasze gałki oczne. Tak, przez receptory melanopsynowe, które wysyłają ten sygnał do jądra nadskrzyżowaniowego i dzięki temu wiemy, że czas, start i trzeba się ruszyć. Nic dodać, nic ująć, kropka. O właśnie. Kurde, jaką ty masz fantastyczną wiedzę. Tego nie słyszałem i to jest, jeszcze raz możesz to powtórzyć? Receptory melanopsynowe. Receptory Nopsynowe. Okay. Od melatoniny można to łatwo skojarzyć, tak? Można tak sobie skojarzyć, tak, bo one rzeczywiście wpływają na tą melatoninę i na to, kiedy ona zacznie się wytwarzać po to, żebyśmy poszli później spokojnie spać. I kontynuując, jeżeli damy sygnał w pierwszej części dnia, najlepiej w tej pierwszej godzinie od pobudki, że zaczynamy dzień, to wtedy nie ma naprawdę bata. To tak działa, że łatwiej będzie nam zasnąć wieczorem. Tak, i dzięki temu możemy zadbać o nasz sen. A od snu się wszystko zaczyna. Każdy człowiek wyspany ma lepszą odporność, lepszą energię, humor, nastrój, może więcej zrobić i być bardziej szczęśliwym. Nie wspominając już o zdrowiu i dobrostanie. I to, co przed chwilą powiedziałaś, ja to nazywam odpowiednią iluminacją. O, ciekawe określenie, bardzo mi się podoba, pożyczam. Jestem wielkim fanem iluminacji. Ja w domu mam mało tych dużych lamp przywieszonych na suficie. Super. Wszędzie, gdzie mogłem, to zainstalowaliśmy małe żaróweczki, taśmy LEDowe, które podświetlają na przykład kuchnię od dołu. Super. I w ostatniej części dnia, kiedy już następuje ten moment wyciszenia, nigdy nie włączamy pełnych świateł, Wspaniale. tylko jest tak zwana iluminacja. Wiesz, gdzie się tego nauczyłem i gdzie to podejrzałem? Uwaga, w Chinach, na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, a my dokładnie pływaliśmy w Qingdao, taka mała, średnia miejscowość, nie wiem, tam 15 na liście największych miast w Chin. Ile tam mieszka? 16 milionów ludzi. Qingdao. My tam się ścigaliśmy na Igrzyskach w Pekinie i słuchaj, tam wszystko było pełnej iluminacji. Oczywiście wtedy, kiedy był dzień, mocno wszystko się świeciło i tak dalej, ale wieczorami to wszystko tak stygło, to światło, wiesz, wyciszane, ale to było pięknie podświetlane. Ja stamtąd to przywiozłem i zastosowałem. Myślę, że to jest coś, co możecie teraz też przemyśleć, w jaki sposób zmienić oświetlenie i dopasować je do odpowiednich
pór dnia u siebie w domu, w biurze, czy gdziekolwiek jesteście. Świetna rada. Dzięki, Kasiu. Przyjemność po mojej stronie również. Super. Moi drodzy, myślę, że to tyle na dzisiaj. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za wspólny spacer. Dziękuję. Jak się czujesz? Bardzo dobrze i zobacz, jakie fajne warunki świetlne mieliśmy, jaką iluminację przyszliśmy właśnie. No właśnie, tak jest. Wrocław pięknie podświetlone. Wpadajcie tutaj jak możecie, a my Was zapraszamy na codzienny Power Walk, na dobry początek dnia. Jutro mamy bardzo fajny Power Walk, który poprowadzi Andrzej Silczuk, więc wpadajcie. No i oczywiście chodzimy codziennie przez okrągły rok. Kasiu, bardzo Ci dziękuję i mi się tak podobało, że chciałem się Cię zapytać, czy przyjęłabyś jeszcze raz i kolejne razy zaproszenie, żeby dłużej jeszcze pogadać o tym dobrostanie i wielu innych rzeczach, którymi się zajmujesz? Oczywiście, z przyjemnością. No to fajnie. To trzymamy Kasię za słowo, że jeszcze tutaj nas odwiedzi i będziemy nieraz spacerować wspólnie. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi. Pa! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.